Cześć, witam Was, Sebastian, Beekeeper.pl. No niestety, nie mam dobrych informacji, ale postaram się to zwięźle Wam wszystko przedstawić. A mianowicie, jeżeli chodzi o import miodu, nie jesteśmy w stanie nic w tym przypadku zrobić, no bo niestety przepisy mamy jakie mamy, no jakiekolwiek regulacje raczej nie wchodzą w grę. Musimy się z tym pogodzić, ale otwiera się w tym momencie nowy kierunek, coraz bardziej intensywnie dostaw miodu z importu, a mianowicie jest to kierunek z Rosji. I tutaj w tym przypadku myślę, że my jako pszczelarze, nasi związkowcy, działacze, no i również ministerstwo może coś w tym kierunku zrobić. Lata 2022-2023 było to dosyć sporadyczne ściąganie miodu z tego kierunku. Jednak teraz mamy 2024 rok i przez pierwsze 3 miesiące już przekroczyliśmy ilość dostaw tonażowo tego, co trafiło do nas, do naszego kraju w całym 2023 roku. No i tutaj już myślę, że mamy jakieś pole manewru i pole działania ze względu na to, że no jednak tutaj mamy duży, spory konflikt. I o ile z innych kierunków dostawy miodu, import miodu nie jest na tyle kontrowersyjny, to tutaj wymiana jakakolwiek handlowa z Rosją, gdzie jako Polacy, jako naród czujemy swego rodzaju zagrożenie z tego państwa, no to chyba wspieranie gospodarki rosyjskiej, no to jest już jakieś nieporozumienie. To już jest coś, o czym należy głośno mówić i co należy wyeliminować i chyba są ku temu narzędzia i argumenty. W momencie, kiedy zacząłem poszukiwać informacji, która firma odpowiada za import miodu z Ukrainy, wysłałem zapytania do firm, które są w Polskiej Izbie Miodu i do tej pory otrzymałem informacje zaprzeczające. No i cóż, swoich poszukiwań nie ograniczyłem tylko do dowiadywania się u nas w Polsce. Zacząłem szukać na stronach rosyjskich. Tam trafiłem na media społecznościowe, coś takiego jak u nas Facebook, to tam mają w kontakcie, takie w kontakcie. I jakie moje było zdziwienie, gdy zacząłem przeszukiwać, grzebać i natrafiłem na rosyjską stronę naszej największej polskiej firmy produkującej sprzęt pszczelarski, firmy Łysoń. To zdziwienie jest tym większe, że w lutym 2022 roku, w momencie kiedy został przeprowadzony atak wojsk rosyjskich na stronę ukraińską, ale to wszystkie firmy, które były związane z branżą pszczelarską, odcięły się od wszelkich kontaktów ze stroną rosyjską. W 2022 roku w miejscowości Uta miała być konferencja wielka pszczelarska Apimondia. No ale z wiadomych przyczyn ta konferencja nie odbyła się, została przeniesiona do Stambułu, a wszystkie firmy, które tam miały się wystawiać, wydały oświadczenia, że w związku z sytuacją, która nastąpiła, nie widzą najmniejszego pola do współpracy ze stroną rosyjską. Jakakolwiek wymiana handlowa byłaby naruszeniem jakichkolwiek norm etycznych i moralnych. No i takie samo oświadczenie wydała firma Łysoń. No a przeglądając w kontakcie media społecznościowe firmy Łysoń, no już 25 lutego 2022 głównym problemem było to, jakie kolory uli wybierają rosyjscy klienci. Nie było nic wspomniane o tym, co się wydarzyło. Firma normalnie działała, nie zauważyła tego, że ten konflikt był w początkowym stadium. I przeglądając cały okres od lutego 22 do teraz, ani razu firma Łysoń nie zatrzymała jakiejkolwiek działalności w Rosji. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to sytuacja bardzo, bardzo dziwna, no i narusza standardy moich norm etycznych i wizerunkowych. No firma Łysoń w tym momencie strzeliła sobie bardzo mocno w kolano. Nie łączę wzrostu importu z Rosji z firmą Łysoń, bo nie mam ku temu najmniejszych podstaw. Jednak wiem, że aby działać w
tych warunkach na rynku rosyjskim trzeba coś dać, żeby coś brać. Także no jest to dla mnie wizerunkowo strasznie słabe, ale też włącza się myślenie, no i należałoby chyba taką współpracę dokładnie sprawdzić. I w momencie, kiedy te wszystkie wydarzenia od lutego 2022 roku zaczęły narastać, zaczęły się wydarzać, zaczęły się dziać, no jednak ja zwróciłem uwagę na to, w jakich firmach robię zakupy. Były nagłaśniane sprawy firm zachodnich, koncernów zachodnich, które nie wycofały swoich działań na terenie Rosji. No ja oczywiście tutaj nie namawiam ani nie obliguję do tego, żeby w jakikolwiek sposób bojkotować firmę Łysoń, ale należałoby się ich zapytać, co oni myślą, co właściciel, pan Tomasz, myśli o tej sytuacji. No, sytuacji wizerunkowo moim zdaniem bardzo słabej, tym bardziej, że firma Łysoń wspierała różne akcje i działania pomagające Ukrainie. No i jest to sytuacja, którą chyba należałoby jakoś dogłębniej wyjaśnić. Wiem, że nasz kraj, nasz naród jest dosyć podzielony, jeżeli chodzi o tak dużą pomoc stronie ukraińskiej, no ale chyba nie jesteśmy podzieleni w tym, że wspieranie gospodarki rosyjskiej należałoby jak najbardziej i jak najszybciej uciąć. To zostawiam Wam do rozważenia, to zostawiam Wam do przemyślenia, do napisania, co myślicie o tej sytuacji w komentarzach. No ja jestem, powiem Wam szczerze, bardzo mocno zawiedziony. No, po pierwsze, nagle bardzo mocno wzrasta import miodu z Rosji do Polski. Największa firma, chyba jedna z największych na świecie, polska firma, wspiera gospodarkę i wspiera pszczelarzy. No tutaj pszczelarze nie są winni, ale bierzemy wszystko jako całość, jako kraj i działania całego kraju. No i działalność na terenie Rosji jest swego rodzaju, no na pewno wizerunkowym faux pas, ale czy powinny pójść w ślad za tym jakieś dalsze konsekwencje? No nie ja chciałbym o tym decydować, no ale należy to wszystko przemyśleć na spokojnie, bez jakichś gwałtownych ruchów, no i zapytać firmę, zapytać nasz związek. Nie wiem, czy nie zapytać ministerstwa. Bo sytuacja bardzo dziwna. Dzięki, trzymajcie się, cześć.